Cześć wszystkim. Od czego by tutaj zacząć? Wyszła nowa generacja bohaterów, to już wiecie. Generacja numer 19, to też już wiecie. Generacja, która wśród swoich przedstawicieli ma miks stylów, to już wie mniej osób. Style można łączyć, ale nie wolno ich mieszać, bo nie ma wtedy między nimi synergii. No okej, fajnie, ale co to jest ta synergia? Otóż synergia w State of Survival niczym nie różni się od synergii rozumianej dosłownie na co dzień. To współpraca dwóch lub więcej elementów, w naszym przypadku trzech, która przynosi lepsze rezultaty niż suma indywidualnych wkładów tych elementów. Innymi słowy, synergia to efekt, w którym całkowity rezultat jest większy niż suma poszczególnych części. To coś w stylu 1 dodać 1 dodać 1 równa się 4. Dlatego po wejściu do gry generacji numer 19 utworzyły się nowe grupy synergiczne. Po jednej dla każdego stylu, kontroli, odporności i berserkera. Dziś chciałbym Wam tylko pokazać te drużyny oraz pokrótce omówić każdą z nich oraz opowiedzieć, kto kogo kontruje oraz dlaczego. W kolejnych filmach postaram się omówić to bardziej szczegółowo, bo wiem, że tyle ile jest graczy, tyle będzie stylów gry. W dodatku nie każdy może sobie pozwolić na wymaksowanie kilku herosów. Nawet te 3 miesiące nie jest dostatecznie wystarczające. Na szczęście po ostatnich zmianach bohaterowie zostają z nami aż 3 razy dłużej, ponieważ ich przydatność do stylu walki jest 3-generacyjna. Co to dokładnie znaczy? To znaczy ni mniej ni więcej, że dobrzy bohaterowie do gry składają się z generacji 17, 18 i najnowszej 19. Ci, którzy są z generacji 16 powinni zostać zastąpieni przez bohaterów generacji 19. A więc żegnamy Chukona, Lan i Markosa. Nawet jeżeli byli bardzo wysoko zrobieni, z tymi wszystkimi umiejętnościami i w ogóle. Chodzi o to, że w przeszłości wymienialiśmy bohaterów po każdej generacji. I zauważaliśmy przeskok między siłami nowszych generacji. To wyobraźcie sobie przeskok z generacji 16 na 19, to aż 3 generacje. Mocniejsze statystyki i umiejętności bardziej dopasowane do Tempest Arms oraz stylu bohaterów. No dobrze. Obiecałem, że podam najsilniejsze drużyny bohaterów i mam zamiar wywiązać się ze swojej obietnicy. Ale proszę pamiętajcie, że w State of Survival nie ma już tak zwanego najsilniejszego marszu. To znaczy nie ma jednego najsilniejszego. I to niezależnie kto wam powie, że jakiś marsz jest najsilniejszy i bije wszystko inne. Obecnie gra jest stworzona na zasadzie trójkątnego silnika siły. To znaczy pierwszy marsz bije drugi, drugi marsz bije trzeci, a trzeci marsz bije pierwszy. Jak się to ma do samej gry? Pewnie już widzieliście kiedyś to zdjęcie przedstawiające trójkąt bitwy stylów. Jest jak najbardziej aktualne. Jeżeli zbudujemy drużynę bohaterów opartą o styl berserkera, czyli będzie to na tą chwilę Eduardo, Robbie i Katrin, to będą wygrywać walki z zespołem zbudowanym na odporności, czyli Resilience. Będziemy mogli pokonywać takich bohaterów jak Wafa, Mia czy Duncan. Z drugiej strony będzie nam ciężej grać przeciwko drużynom w stylu kontroli, czyli tym złożonym z bohaterów typu Donald, Christopher czy Yamira. Wspieranych w dodatku czołgami drugiej generacji, które dają bonusy do marszów złożonych z bohaterów w stylu kontroli. A więc wiemy już, kto jest mocny i kto z kim wygrywa. Teraz tą wiedzę należy przekuć w praktykę. Ja tym razem skupiam się na Duncanie i jeżeli starczy sił, materiałów i, no cóż, portfela, na berserkerze. Jednak chęci swoje, a doświadczenie swoje, zalecam skupienie się na jednym bohaterze danej generacji. Tym, który pasuje do waszego stylu gry. Obojętnie czy będzie to kontrola, berserker czy odporność. Lepiej jest stworzyć jeden silny marsz, który będzie ze sobą współpracował, niż 3 słabe lub takie bez synergii. No nic.
Na dzisiaj to tyle. Spotkamy się niedługo, aby bardziej szczegółowo omówić poszczególnych bohaterów i ich style. Do zobaczenia.